Hip hip! Hurra! Nie strzeliło, co to za piwo jest? Bezalkoholowe. O matko, matko. Nie patrzcie na to, schodzę na psy, kurna. L free. Ale mam rybę! Uhuhu. Uhu. To, branie, zobacz, co chce nagrać? A ty nas cały czas tam nagrywasz? Cześć, zobaczcie jaka piękna pogoda, piękny dzień nad wodą mnie czeka, już się nie mogę doczekać. Co będzie z rybami, to zobaczymy, ale na pewno będę miał dzisiaj świetne towarzystwo. Jest ze mną Krzysiek Turek, więc... Cześć. Cześć Krzychu, więc poznacie dzisiaj dwa, myślę, troszkę różne podejścia do łowienia na łowisku komercyjnym. I co, Zapraszamy na film. Mamy do wędkowania troszkę różne podejście. Ja nie wiem, co Krzysiek przygotował. Krzysiek do końca też nie wie, co ja, jak będziemy łowić. Natomiast chcielibyśmy na pewno troszkę współpracować i coś sprawdzić. Mamy ze sobą nowe przynęty Sonubite Spycam Wafter. Plan jest taki, żeby te przynęty podzielić na nas dwóch. Na nas dwóch, tak. Mamy 10 pudełeczek, różne kolory. Jedne jaskrawe, jedne bardziej stonowane. I chcemy użyć różnych, podzielić się tymi kolorami. No i zamysł jest taki, że jedna osoba będzie miała te bardziej takie, powiedzmy, w takich bardziej intensywnych kolorach, a druga w tych bardziej stonowanych. Krzysiek wybrał kolory stonowane, mnie przypadły te takie bardziej wyraziste i zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście, jeżeli będzie bardzo duża dysproporcja w rybach, no to będziemy się tymi przynętami wymieniać, ale na razie jest zamysł taki, żeby sprawdzić, czy te bardziej takie delikatne kolory będą lepsze, czy może bardziej krzykliwe. Zobaczymy. To ja biorę te stonowane, czyli ten i ten, dokładnie. Każdy ma po 5 pudełeczek, no i będziemy łowić. Będziemy walczyć. Nie jest dla wszystkich, ja chyba nie byłbym w stanie tak. Czekaj, jakie here we go, my tu musimy się rozplątać. Mam rybę, jakbyście nie widzieli jeszcze. Tak mądrzyłem się o tych dystansach, że tutaj na 30 metrze zaczep, więc ja się taki mądry odsunąłem 10 metrów za te zaczepy i w drugim zarzucie urwałem zestaw. Łowisko wygląda pięknie, jestem tutaj po raz pierwszy, ale wygląda to świetnie, bardzo wygodne kładki, więc już ta infrastruktura mi się podoba. Zobaczymy, co będzie z rybami. Tak jak wspomniałem, jestem pierwszy raz i zrobiłem takie podejście do takiego łowienia, jak w większości przypadków na łowiskach komercyjnych podstępuje. A mianowicie wybrałem dystans 40 metrów do łowienia na metod feeder, dystans 25 metrów też do łowienia na metodę oraz taki dystans około 10-12 metrów do łowienia na bombkę. Jeszcze gdzieś z tyłu głowy mam tutaj łowienie przy samym brzegu, też wygruntowałem, jest dosyć głęboko, więc znając siebie nie odmówię sobie końcówki dnia, żeby tutaj blisko łowić. Ja jestem osobą, która ogólnie łowiąc na feder nie lubi skakać po dystansach. Mnie to nie pasuje, więc ja jak łowię na feder klasyczny, to najczęściej łowię maksymalnie na 2 dystansach. Rzadko się zdarza, że wybieram więcej linii. Na metodę podchodzę podobnie, natomiast mam takie wrażenie, że łowienie na łowiskach komercyjnych bywa zmienne w zależności od pory dnia i może być tak, że na przykład początek dnia to jest dobre, żeby łowić daleko, a później tak jakby im bliżej końca dnia te ryby się przybliżają do brzegu, stąd też te inne dystanse i stąd też powiedziałem, że być może w końcówce gdzieś spróbuję łowienia tutaj przy brzegu. Dlaczego też wybrałem takie dystanse 40, 25 i 10? To łowisko przed rozpoczęciem wygruntowałem. Krzysiek tutaj był już wcześniej i powiedział mi, że są na dnie jakieś zanieczyszczenia i zdarzają się zaczepy. Rozmawialiśmy też tu z jednym z pracowników tego łowiska przed rozpoczęciem. No i on wspomniał właśnie, że gdzieś tutaj koło 30 metra może nas spotkać właśnie niemiła niespodzianka w postaci zaczepów. To są jakieś tam stare takie kłącza, nie wiem, tataraku czy trzciny, które tutaj
wcześniej rósł w tym zbiorniku, bo to jest tak stosunkowo niedawno zalany zbiornik. Więc ja przed łowieniem wygruntowałem i rzeczywiście koło 30 metra tam złapałem jakieś zaczepy, więc od tego 30 metra uciekłem. 40 metrów to jest 10 metrów za tymi, powiedzmy, zaczepami, 25 no to jest chwilę przed tymi zaczepami. To są dwa takie metodowe dystanse. Natomiast ten dystans 10-12 metrów to też sobie wygruntowałem, że to jest taki jakby początek twardego dna i chcę sobie nęcić właśnie na bombkę na tym twardym dnem jeszcze przed wejściem na głębokie dno. I tyle. Także uciekłem z tego 40 metra i zacząłem łowić tutaj na metrze 25 przed tymi zaczepami. To jest mój chyba drugi zarzut tutaj i mam karpia, więc jak na razie będę... O, ale on też tutaj coś czułem, jak w jakimś zaczepie był, więc chyba te ryby trzeba tutaj holować do góry. Woda jest dosyć głęboka, bo jest ponad 2 metry, szczególnie tutaj przy brzegu. Im bliżej tamtej strony się wypłyca, tak jak nam opowiadał tutaj jeden z pracowników. Dobra, ryba jest w miarę blisko powierzchni, więc mam nadzieję, że już nie złapie żadnego zaczepu. No taki wyścigowy karpik na dzień dobry, w sam raz. Piękne branie, one tutaj pięknie walczą, bo ta woda jest głęboka. Też tak jak się dowiedzieliśmy, woda jest zasilana podwodnymi źródłami. Tu nie ma żadnej rzeczki, która to zasila, tylko podwodne źródła. Więc woda pewnie ma troszkę niższą temperaturę. Przez to tak mi się wydaje. Ale ryby są narowiste. Taka rybka na rozpoczęcie. Znajdujemy się dzisiaj na łowisku Nowodwór. To jest w okolicach Siennicy, województwo mazowieckie. Jest to łowisko specjalne, którego zarządcą jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Łowisko składa się z aktualnie tutaj jednego stawu, na którym są różne gatunki ryb. Karpie, liny, jesiotry w dużych rozmiarach. Amury jeszcze są, tak, dokładnie. Więc to jest na razie staw przeznaczony dla wędkarzy rekreacyjnych. Można tu przyjeżdżać od poniedziałku do niedzieli. Łowisko jest wyposażone w 32 kładki, takie trochę mniejsze, na której się właśnie znajdujemy. Kładki są wszystkie oznaczone numerami i 8 kładek przeznaczonych dla wędkarzy karpiowych, na których można też wędkować nocą. I tak jak wspomniałem właśnie, łowisko jest też przeznaczone do wędkowania w nocy, tylko że w nocy można wędkować od piątku do niedzieli, 2 doby. Natomiast w tygodniu można przyjechać od poniedziałku do niedzieli i też normalnie wędkować, tylko akurat nocne wędkowanie jest tylko w te dni weekendowe dopuszczone. Co, branie, zobacz, chcesz to nagrać? O, z tego. Zaczep. No to było branie w ogóle, ona odjechała, nie? Naprawdę widziałem. Ponoć odchodziły ryby. Nie wiem, czy to przez wibracje, czy przez co. Mówisz, żeby pukać im? Halo! Panie, wypłyń pan stamtąd! Halo! Halo! Karpiu, odpływaj! Kilka razy już to pokazywałem, ale zdaję sobie sprawę, że taki film mogą oglądać wędkarze, którzy jeszcze tego nie widzieli. Także pokażę, jak do żyłki głównej dowiązuję strzałówkę. Akurat w moim przypadku strzałówka przy łowieniu na łowiskach komercyjnych na niewielkim dystansie no nie pełni rolę takiej tradycyjnej strzałówki, czyli takiej linki, która ma wytrzymać zarzut, tylko to jest taka linka, powiedzmy roboczy odcinek. Wiadomo, najbardziej żyłka jest obciążona podczas holu w ostatniej fazie, kiedy ta ryba gdzieś jest tutaj blisko brzegu i odjeżdża, wraca i ta żyłka gdzieś tam po przelotkach się przesuwa i tam najczęściej może dojść gdzieś do uszkodzenia żyłki. Następna sprawa jest taka, że karpie bardzo często, szczególnie duże,
tak powiem kolokwialnie, biorą żyłkę na plecy, na tą płetwę grzbietową i też jak ta żyłka gdzieś tam ociera się o promienie płetwy grzbietowej, to też może dojść do uszkodzenia. Dlatego ja wykorzystuję strzałówkę, którą stosuję przy takim łowieniu i nie wiem co, 4-5 wyjazdów. Jeśli uznam, że ta strzałówka jest zniszczona, wtedy ją wymieniam. To jest moja żyłka, która idzie z kołowrotka, z wędki. Na końcu tego utworzyłem pętelkę, obojętna wielkość. Tutaj jak widzicie ta pętla jest dosyć duża, może na czarnych spodniach będzie to najlepiej widać. Żyłka 0,23, do tego mam 0,26 strzałówkę albo 0,28 też może być i wiążę to w ten sposób. W tą pętlę... Zaczep, ja nie mogę. Krzyniu, co ty żeś tu wymyślił? Urwane. W pętelkę na żyłce wkładam odcinek żyłki, który będzie służył za strzałówkę. I tak obwiązuję 5 razy. 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj wracam z powrotem w tą pętelkę. Zaciskam ten węzełek. Pociągam głównie w tą stronę. Tutaj tylko troszeczkę. O. Zaciskam węzeł i obcinam w miarę blisko. Tam pozostawiam pewnie z milimetr albo ze 2 żyłki. No i to jest już zrobiony węzeł. I teraz wykonuję około 8-10 obrotów korbką kołowrotka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odcinam żyłkę i na tym już buduję zestaw. Jest ryba, jest ryba. Wróciłem na 45 metr. Branie było po jakiś bardzo szybko, bo długo byłem na tym 25 metrze. Nic tam się nie działo, jakiś zaczep. Wróciłem na 45 metr i pierwsze branie, od razu była ryba. Staram się wysoko holować, żeby nie weszła w zaczepy, ale to może być ładna ryba. Na białą kulkę. Nie wiem, jakiś to bananowy smak, czy jakiś inny, ale na białą kulkę. Teraz czuję, gdzieś ta ryba weszła. Postaram się dać jej trochę luzu. Niestety się spięła. O! Muszę dosyć agresywnie tutaj tą rybę holować po zacięciu, bo w wodzie jeszcze są jakieś pozostałości tych roślin i ryby mogą się wplątywać w te rośliny. Ale ta ryba już jest przy powierzchni, więc myślę, że raczej mi zaczep nie grozi. No, mój błąd. No nie jest jeszcze to jakiś olbrzymi karp, no ale już powiedzmy taki pod 2 może będzie. Płyń, powiedz jakie tu dobre jedzonko mamy. Jak ładnie się z rybkami obchodzimy. Jak widziałem, uszki nadstawił i chyba mnie posłucha. Słuchajcie, ja sobie dzisiaj przygotowałem 2-3 dystanse, powiedzmy. Jeden 45 metrów, drugi 25 metrów i trzeci będzie tak blisko na bombkę, ale to będzie taka ostateczność moja. Bardziej się chcę dzisiaj skupić na tym dalekim dystansie, ponieważ tam przygotowałem dzisiaj dosyć grubą frakcję. To jest pelet gruby 8 mm, kukurydza i konopia. To wszystko zasypane peletem 2, parę takich koszyczków tam ponęciłem i sprawdzę po prostu, czy w taką grubą frakcję wejdzie ryba. Kawy nie ma, wody już prawie nie ma, banana ostatniego jem, ryby nie biorą. Krzysiu, weź coś wymyśl, poopowiadaj. Kurde, no coś muszę złowić.
jakąś obcierkę miałem. Panie Michale, ciekawy jestem, co to za ryba jest, bo tak dziwnie walczyła na początku, jakby to nie był karp. Chyba że tutaj na tej głębszej wodzie one trochę inaczej startują niż na wodzie stojącej. Znaczy niż na płytkiej wodzie. Co ja mówię? Co to za rybka będzie? No chyba trochę holu mnie czeka, może przez ten czas opowiem o tym nęceniu moim. Skupię się może na tym głównie miejscu, co teraz łowię. To jest około, tak jak powiedziałem, końcówka twardego dna, 10-12 metr. Tak mniej więcej zarzucam zestaw. I tutaj strzelam peletem Fin Perfect oraz kukurydzą z puszki. To jest jedyne, co tutaj podaję na to łowisko. Łowię na bombkę i na końcu 38 cm przyponu mam na haczyku numer 12 KKHB, mam założoną kukurydzę. Więc takie, powiedziałbym, bardzo proste, najzwyklejsze łowienie. Na ten dystans 25-metrowy tam używałem ciemnego peletu, bo przygotowałem dwa rodzaje mikropeletu. No, ten karpik trochę większy, dlatego on taki bardziej waleczny był. Przygotowałem dwa rodzaje peletu. Jeden Fin Perfect 2 mm, a drugi pelet krylowy z dodatkiem peletu halibuta. Zależało mi, żeby mieć i jasny, i ciemny pelet. Więc na takie dwa pelety tutaj próbowałem łowić. Dobrze, większe rybki przypływają, to tylko dobrze. To lubię. Nie chcę dać się pod powierzchnię przyciągnąć. O, ładny, pełnołuski karp. Piękna ryba. No, ma tam ten napęd w tym ogonie. Ciekawe, czy on będzie... O, piękny, piękny karp. No to już jest ryba ponad 4 kg, także jakby takie brały, to już by było super. No, sprawiłeś mi dużo radości, muszę Ci przyznać. Jakoś ładnie Cię tu wsadzę do siatki i płynie. Płytki podbierak, więc też bardzo wygodnie się wypuszcza rybę, ale ona wiedziała, gdzie płynąć. Pizza, a jest ryba. Może w końcu pierwsza ryba będzie. Donęciłem 45 metr. I jest... O, ale to jest ładny lin. No, Krzysiu! O takie Polskę żeśmy walczyli. Takie polskie żeśmy walczyli. Jak nie karpie, to liny. To ja za te wszystkie swoje karpie za tego lina bym chętnie zamienił. Piękna ryba, super. Piękny lin. Akurat mamy śmietanę. Co śmietanego? Sos A, to nie, jak mamy tylko sos, to go wypuszczaj. O, piękny linek. Piękny lin, myślę, że takich, nie wiem, koło 2 kg ma. Myślę, że spokojnie. Długi, tutaj aż na całą długość mojego, aż do łokcia praktycznie. No piękna ryba. Na pelet i białego waftersa. Białą kulkę. Słuchajcie, idę po kolejnego lina, albo mam nadzieję karpia. Zobaczymy, co będzie się działo. Donęciłem mocno dystans, więc myślę, że to przyniosło po prostu ryby. Więc myślę, że zaraz znowu donęcę ten 45 metr i będziemy działać dalej. Poszedł. Jedziemy dalej. Ten sos dobry? No, bardzo dobry. Trochę Ci się dużo wzięło, co? No jak? Tylko jeden kawałeczek. Masz, to dla Ciebie jest dla herbata, mnie? herbata tego, owocowa. Herbata owocowa. Mogę Ci To otworzyć? jest twistow chyba. To odkręć, proszę. A nie. Czy przeprosisz Użyj, Pana? Przepraszam. Osad leci do piwa. Proszę bardzo, tu masz Przeciwosowy ten ogranicznik. granicznik, tak, dokładnie. Krzysiu, zobacz, jak
tutaj, co my tu dobrego mamy. Pan Michał nam przywiózł. Panie. Michał, opowiemy Ci o wszystkich O smakach. smakach. Ale kawałek Ci zostawimy, żeby nie było. Podpórka. Powiem Ci, za dużo tych ryb nie ma, dużo zaczepów, ale zauważyłem jedną rzecz. Te brania, które miałem na metodę, to wszystkie były dosyć późno. 7,5 minuty, Późno. 8 minut. Dosyć długo trzeba było czekać, te brania, co były na metodę. Natomiast tutaj na bombkę w miarę szybko te brania były, więc się zastanawiam, czy tutaj po prostu nie trzeba szybciej tego zestawu przerzucać. I brania... Może. Brania też na bombkę miałem za polem nęcenia, czyli jak sobie zrobiłem znacznik przy kołowrotku, to zarzucam tak, że ten znacznik jest, nie wiem, z metr, 1,5 metra dalej od kołowrotka, dalej. więc łowię troszkę dalej. Także to też dla Was bardzo ważna uwaga. Ci, którzy tego nie wiedzą albo którzy nie przywiązują do tego wagi, warto jak się łowi na bombkę bez klipa, się zarzuca mniej więcej w ten obszar nęcenia, to żeby sobie zrobić znacznik na żyłce, żeby wiedzieć mniej więcej jak ta przynęta znajduje się, jak daleko od brzegu znajduje się przynęta. Także popatrz, ja wybrałem taki ładny, duży Taki kawałek. wylosowałeś kawałek? No, taki duży. Lepak. Ja dopiero złowiłem tego lina, jak ponęciłem tak mocno, podałem 5 koszyków, pelet, zanęta, taki miks, naprawdę mocny miks. Pelet, zanęta, kukurydza. Trochę okrasiłem to jakimś tam słodkim, takim tym washoutem zapachowym. O, to tam No, podałeś, to podałem bali tam, wyprawiłeś. podałem. No i dosyć szybko było to branie, bardzo tam, nie wiem, po 1,5–2 minutach. No to szybko Więc szybko, więc zobaczymy teraz, skonsumujemy. Ryby zostały donęcone, więc zobaczymy. Muala? Co jest? Muala? Ojejka, co to jest mala? To książę mówi muala, jak jest dobre. A ja nie znam. Voila, ja tego nie znam. Tak. Ja wiem, że jest taki pan jak Księżulo, ale muszę się przyznać, że nigdy nie widziałem. Nie rozpoznałbym. Bardzo przepraszam. Był nawet u nas w mieście, wiesz? Kurna mi też zrywa tą zanętę. Delikatnie chciałem, żeby się zerwała na tym, na powierzchni. Ona się zrywa nad głową. Jesiotr. Kurna obcierka. A co najlepiej lubią jesiotry? No co lubią? Kukurydzę. Na pomarańczową kuleczkę było, więc zmieniam przypon. Taką pomarańczową różową. To jest różowe? Dla mnie to jest różowe. No masz rację, trochę źle mi się powiedziało. To mam coś zacząłem. Nie, ty masz, wiesz co, to ja mam coś z przekazywaniem wiedzy, czy tam przekazywaniem informacji, bo patrzę się, mówię zupełnie co innego niż chciałem. Panie Michale, co my tu mamy? Oj. O, to będzie dobre. Ale ja z tą kukurydzą to mówię serio, wiesz? Ostatnio byłem na jednym z łowisk i widziałem, że jesiotry przeszkadzają, nie mogłem ich zaciąć, to pomyślałem sobie, że jak założę kukurydzę i w ogóle tam nie będę nęcił, niczym innym jak kukurydzą, to jesiotry znikną i właśnie wtedy zaczęły najlepiej brać. Naprawdę, to była najlepsza przynęta na jesiotry kukurydza. Ja zastanawiałem się... Ojejku, znowu weszła w zaczep ta ryba? Ojejku, po zaczepie, czuję jak ciągnę po zaczepach. Nie wiem co tam mam na tym dnie tutaj, ale cały czas czuję, że ta moja plecionka, ta linka idzie po czymś, cały czas. O, coś się urwało, dobra, chyba zerwałem z tych zaczepów tą rybę. Ciekawe jak zniszczona będzie żyłka. Dlatego warto też używać strzałówki, o tym co wspomniałem, że ta strzałówka jest bardzo istotna. Nawet nie chodzi o to, żeby wytrzymała zarzut, tak jak do tego została przeznaczona żyłka, ten odcinek żyłki strzałowej, tylko właśnie, żeby była bardziej odporna na to, co się może z żyłką pod wodą wydarzyć. Więc jak się zniszczy ten odcinek żyłki, wystarczy go wymienić i nadal na kołowrotku mamy tyle samo linki. Jeżeli byśmy skracali tą linkę główną, powiedzmy co 5 wypadów, no to by się okazało, że
po jakimś czasie już nie mamy na kołowrotku 150 metrów, tylko niecałe 100, czy tam jeszcze mniej, zależy ile razy ktoś bywa na rybach. Ryba jest już tutaj blisko, ale nie chce się poddać. Na początku tam myślałem, że szybciej tu z nią pójdzie, ale nie chce. Co ciekawe, ja wcześniej tutaj na tą bombkę łowiłem na kukurydzę, ale tak sobie przypomniałem, że my mamy sprawdzać dzisiaj te waftersy, więc zmieniłem przypon, założyłem waftersa. Oczywiście żółtego, no bo jak łowimy na kukurydzę i jest dobra, no to żółty wafters powinien też działać. No i mam wrażenie, to jest drugie branie na tego żółtego waftersa. Także mam wrażenie, że to też dobrze działa. Ale skoczek. Szybko zaprezentuję rybę, bo tam Krzysio też holuje swoją. Więc tak wygląda mój karpik. Ja go wypuszczam i zapraszam Was na hol ryby Krzyśka. Chyba opłaciło się to donęcenie przed przerwą. Opłaciło to się zjeść. A to też bardzo dobra pizza była. Donęciłem tam kukurydzą, peletem i w pierwszym rzucie od razu po przerwie ryba. Łowię na 12-stopowe wędzisko Supera X. Koszyczek 30 gramów. Dosyć daleki dystans, więc też, żeby właśnie do 45 metra w miarę celnie zarzucić. Dlatego stosuję to 12-stopowe wędzisko. I ta żyłka strzałówka 0,28 ja akurat mam. Pomaga właśnie w takich trochę bardziej... Pomogła. W siłowym trochę holu bardziej. Niestety. Ryba już była blisko. Spikam Wafter 8 mm, nowe przynęty Sonubites. Myślę, że to są świetne przynęty do Method Feeder. Nowość w ofercie Sonubites. Przynęty, tak jak nazwa wskazuje, Spikam, czyli do nabicia na spike, na bagnet. Dostępne w 10 różnych kolorach, smakach, aromatach, jak kto woli. Ja zwracam głównie uwagę na kolor tych przynęt, więc są przynęty w jaskrawych kolorach, są przynęty w takich kolorach, powiedziałbym, wypranych czy stonowanych, jak kto woli. Mają kształt okrągły, ale tylko nasza wyobraźnia może nas ograniczać. Można je obciąć nożykiem, nożyczkami, jak kto chce, zmienić ich kształt, nadać im jakiś indywidualny kształt, pomniejszyć, jak nieraz jest wskazanie, że dobra jest mniejsza przynęta, to można z niej zrobić takiego ogryska, powiedzmy. Więc przynęta, z którą można zrobić wszystko, bardzo łatwo nabija się na bagnet i biorą na nią ryby. Akurat ja chyba największej ryb dzisiaj złowiłem na żółtego i wcześniej jak łowiłem na metodę, to na pomarańczowego Orange Chocolate czy Chocolate Orange. Te dwa kolory dzisiaj u mnie były najlepsze. Jak na razie. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na to, że te przynęty są, tak jak nazwa wskazuje, przeznaczone do założenia na bagnet, czyli są na tyle miękkie, że bez problemu można je nabić na bagnet i się bardzo dobrze tego bagnetu trzymają. Poprzednia seria przynęt Sonubites, czyli Bandum, od band, od gumki, no to były przynęty takie w formie walca, które były wymyślone po to, żeby je zakładać w gumkę, no dlatego ta twardość tych przynęt nie była tak istotna. Natomiast te już są specjalnie przeznaczone do zakładania na bagnet i są wystarczająco miękkie, żeby ten bagnet bez problemu, bez wysiłku wbić w tą przynętę, ale są na tyle też takie spoiste, że bardzo dobrze się tego bagnetu, powiedzmy, trzymają. Ja mam jakąś rybkę. Zobaczymy, co to będzie. Ale dziwnie walczy, może być raczej karpik. Staram się delikatnie.
2 ziarna. 2 ziarna takie, wiesz co, powiem Ci, wybieram takie największe. Ale chyba naprawdę musiał zaatakować w unoszoną się przynętę, bo... I do tatusia. Nie, ona jest zajęta. A myślę, że tylko jedna taka chodzi po ziemi. I wypuszczamy. Do gona. Poszedł. Utonął? Co? Utonął? Utonął. Blisko? Nie bój się, Krzysiu. Tam nęcę. Tam. Mam nadzieję, że tutaj rybę złowię tutaj. No, Tam dobrze? tak. O! Miałem dygotanie przy cionku. Widziałeś? Tu. Ale to mała rybka jakaś dziubała. Krzysiu? To twoje, nie, branie? U mnie, tak, ryba. Nie, to pieróg chyba, bo Chyba tak pieroży pierożek, trochę, no bo nie? tak kręci takie kółeczka. Ale bambusa wygina. Bambusa wygiął. Słuchaj, dobrze, taki bambus niech się wygina, to ryba nie spadnie. I wypuszczamy rybkę. No, i byłoby. Ale uratowałem go. Nie wiedzą, że zaraz wrócą do wody, to chcą od razu uciekać. Zacząłem od 45 metra. Miałem tam dwa karpie tam miałem. Niestety jedna ryba weszła w zaczep i się wypięła. Druga urwała się zaraz przy pomoście. Złowiłem stamtąd lina, ale dopiero po bardzo dużym, po bardzo mocnym nęceniu. Tutaj ktoś nam strzela z czegoś. O kurde! Dostałem po plecach jakimś peletem, nie wiem od kogo. W końcu przeszedłem na bombkę i z tej bombki złowiłem 4 karpie. Więc konsensus łowienia był... Złowiłem tutaj 4 karpie na bombkę. Myślę, że było kluczowe to, że tutaj jednak miałem czystsze dno po prostu niż tam na tym 45 metrze. Nęciłem na bombkę kukurydzą i peletem 8 mm. Łowiłem na 2 kukurydze, duża przynęta. I wszystkie w sumie brania miałem na Spike and Wafters biały Pineapple Coconut. Czyli taki ananasik. Jasna przynęta. Proca, kilka peletów i mogłem swojemu koledze zafundować przemówienie pod presją. Ale dobrze wiem, że on nie będzie we mnie strzelał, bo musiałby pod wiatr ładować, więc jest trudniej. Także jestem trochę na wygranej pozycji. Oho. Puszczaj mi kija, o kurna! Ale mi przyparzyło. Ty, no normalnie mi oparzyło w rękę. Ale mam rybę! Ty płynie do mnie chyba. Muszę szybko, bo płynie do mnie. To jakiś oszust jest. Mam swoje typy, ale jeszcze nie będę głośno mówił. Nie no, chyba nie będzie jesiotr, no już się nie wygłupiajmy. Karp taki oszukaniec. Kierowniku z Mozambiku. Z dedykacją dla pani Patrycji. Czekaj. Czekaj, Krzysiu, ja strzelę. Zobaczymy, jak on zareaguje na strzał. Nie bój się, nie w ciebie. Bo może trzeba by było odpalić pelet. O, tu trzeba odpalić. Ja jak zwykle na łowiskach specjalnych używam wędzisk Monster X. Dla mnie to są moje ulubione wędziska na łowiska komercyjne. Uważam, że to są niezniszczalne wędki.
Do tego kołowrotek Centris SD 520, żyłka 0,23, no i strzałówka i cały mój zestaw. Do łowienia tam dalej na tym 40 metrze używałem 11-stopowego wędziska, na 25 10-stopowego, natomiast przy łowieniu na bombkę bardzo lubię wędki 9-stopowe. Piękna praca, można bardzo blisko rybę przyholować, więc nie trzeba jej gdzieś daleko sięgać podbierakiem. Dlatego łowiąc blisko brzegu lubię stosować krótkie wędziska. Dzisiaj sprawdzaliśmy te przynęty Spike'a. Świetne przynęty, według mnie, no tak jak u mnie, z tych moich przynęt co miałem, no to żółta i pomarańczowa to były ryby, które dawały mi, to były przynęty, które dawały mi ryby. Ale tutaj na bombkę nęcę peletem 6 mm Fin Perfect i kukurydzą z puszki. No i chyba zdecydowanie najlepszą przynętą jest kukurydza. 1 albo 2 ziarna. O, tu miałem 2, tylko 1 zostało. Ale dam rybce, żeby nie było tak, że ona tak za darmo sobie masz. No zobaczcie, no taki malutki pierożek, ale to będzie ładna ryba. Ładne łuseczki ma. Płyń. Czułem, że będzie ryba, bo tak kurde widać było po szczytówce, że tam majstrował coś. No Krzysiu, zostaniesz dzisiaj królem linów. Tak, linowisko. Taki serial mógłbym nakręcić, linowisko. No to jest lin. Pan lin. Jesteś Nie. pewny? To jest karp. Ale ten karp nie z... Dlatego myślałem, bo to jest karp z Mozambiku. Ho, 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 ho. To ludzie się domyślą, co tu masz w ręku, Krzysiu. Czekaj, ja ci wezmę czapkę. Piękna ryba. Myślę, że około 5 kg taki karp. Ale on gruby strasznie Gruby, jest w ogóle. taki szeroki, tutaj, no. bardzo szeroki ryb. Bardzo szeroki ryb. Ryba bardzo szeroka. Piękny, duży ogon, pomarańczowy. Ryba złowiona na bombkę. Na margin, powiedzmy, takie bombkowe margin. 2 kukurydze i branie takie, że aż prawie mi podpórkę przekręciło. A zapowiedzią był mniejszy karpik, a tutaj teraz większy. Nie No trzymam cię, żeby nie utopiłeś ją. Utopiłem. Poszedł. Te twoje lakiereczki z spodenki będziesz miał czyściutkie. Tak, Ale Krzysiu, gratulacje. Piękna ryba. Dzięki. Ole! Ale poszedł! O, i mam zaczep. Wyszedł. Ja tu muszę wysoko trzymać, bo kurczę, ten zaczep mam wrażenie, że tutaj wcale nie jest tylko przy dnie. Mam chwilę teraz w czasie holu, to na jedną rzecz Wam zwrócę uwagę, nie wiem czy zauważyliście. Dzisiaj używam bocznych tacek z nowej serii. Te tacki są dostępne albo z parawanem, albo bez. Są bardzo naprawdę funkcjonalne i wygodne i ten parawan mają odpinany, ale więcej o tym opowiem w którymś kolejnym filmie na kanale Prestona. Tam już ze szczegółami przybliżymy Wam każdą tackę z osobna. Teraz mogę skupić się na tej rybie, bo jest już w miarę blisko. Ale mnie też się, Krzysiu, ładnie bambusy wyginają. O, to proszę, jest. Kurczę, ale to chyba nie wygląda na bardzo dużą rybę. Zobaczymy. Chyba z ekipy remontowej, tak, Krzysiu, bo muruje. Remontujemy Twoje łowisko i karp muruje. Proszę Państwa, pierwszy karp muruje. Nie, ale to taki jeden z większych dzisiaj będzie, myślę. Dlatego on tutaj taki jest bardziej... Tak myślałem, że go sprytnie spróbuję zrobić.
świeci się w słoneczku. No piękna rybka, piękna. Ładnie walczył. Piękne branie, piękny hol. Wypuszczam tą rybę. Pięknie odpłynęła. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca tego filmu. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, do zobaczenia w kolejnym.